Witamy wszystkich. Siema. Z Krzyśkiem, cześć. Zaczynamy kolejną wyrypę, tym razem Badger Divide, trasa odwrotna do oryginalnej. Jedziemy z Glasgow do Inverness, offroadowy bikepacking, tu są nasze rowery. No także ruszamy, jest godzina 8 rano i jedziemy. Trasa ma 340 km, także mamy na to 3 dni, no, wyjdzie około 120 dziennie mniej więcej. Łącznie z tym dojazdem dzisiaj to będzie 360. Także dzisiaj chcemy jak najwięcej zrobić, dojechać do Lochranach i to jest chyba bodajże na 150 km od tego punktu, czyli byśmy musieli zrobić 170. No. Ciężko, kurczę, nie? Może się uda. Zobaczymy, jak będzie Albo na Loch trasie. Lion, nie? On jest 120. O, to już jest bardziej Tak, w sumie nie mamy jakiejś spiny, nie? spiny. O. Jeżeli będzie już za późno, to kończymy tam, gdzie będziemy i tyle. Mamy pociąg powrotny w poniedziałek o godzinie 19. Także mamy praktycznie 3 pełne dni na zrobienie tego. No i będziemy dostosowywać po prostu tempo do aktualnych potrzeb. Jak będziemy chcieli przyspieszyć, gdzieś ponaglić, nadrobić kilometrów, to po prostu będziemy cisnąć. No i tyle. Także zapraszam na kolejną przygodę i do zobaczenia później. Cześć! Siema. Jesteśmy w Mulga i to jest oficjalny start West Highland Way. Robiłem to jakoś 2 lata temu na rowerze. Tak, to jest oficjalny start tutaj. Ty, ale nie, no my jedziemy tu, kurde, tak. Ta? Ja już tu mam fotkę, a ty nie masz? Także to jest oficjalny start West Highland Way. Robiłem to 2 lata temu. No, będziemy kawałek West Highland Way jechać, później będziemy odbijać bardziej na północ. Jesteśmy przy tym domku, co jechaliśmy John Muir Way z Krzyśkiem wcześniej. No, taki ładny, wymalowany był wtedy, a teraz parę miesięcy różnicy. A proszę, jak zobaczycie, jak tutaj wyblakł. Oj, zepsułem. No nic, no bo okna są i drzwi są otwierane i No to grzyb tam nie jest ma pewnie. kontrastu. Myślisz, że grzyb jest w środku, czy nie? Nie ma, normalnie To tu, może tu pierwszy tu śpimy dzisiaj, to jest nasze bofi na dzisiaj. No i dobrze. Także miejscówka zaklepana.
Jesteśmy w Aberfoyle pod Koopem. Zrobiliśmy sobie małą przerwę. Przejechane około 60 km mamy. No teraz zacznie się podjazd taki na Dukes Pass. Wypiliśmy małą kawkę i zaraz ruszamy dalej. Także do zobaczonka. Co? No to jest super. Zaczynamy Dukes Pass, podjazd, o jest tutaj konkretnie na Garminie czerwono cały czas. To jest jeden z trzech takich konkretniejszych podjazdów na dzisiaj, jeżeli założymy, że będziemy jechać do tego Lochranów. A stąd jest około 100 km do niego. Może być ciężko. A już jest godzina około 13. 13. Nie jest to niewykonalne, ale może być ciężkie. Zobaczymy. No i koniec podjazdu. Teraz już długi zjazd. A tutaj się męczę. Jest z nami gość, co jedzie Badgera, ale w odwrotną stronę. Poopowiadał nam, co nas może czekać później. O, także będzie przygoda fajna, na pewno. Jesteśmy nad jeziorem Dranki, Loch Dranki. Powoli dojeżdżamy do miejscowości Callander, ale nie wjeżdżamy do niej, odbijamy na lewo i będziemy jechać Rob Roy Way aż do Killin i tam dopiero przerwę sobie zrobimy. Wodę mamy, jedzenie mamy, także nie marnujemy czasu. Zwieje mnie. Jedziemy. Killin blisko, przerwa, ciepła micha. Będzie. Tak. Mały rest. Czuć te kilometry dzisiaj. O, nie jest lekko.
ten bagaż Za i górki. dużą wagę rowerów mamy. Już 1700 przewyższenia za nami. I wieje, nie? Chociaż no teraz akurat przeszkadza trochę ten. Jedziemy pod górkę teraz też, No nie? idziemy pod górkę i pod wiatr. No to ma swój podział borsuka. Ja wiedziałem, że takie coś będzie. No tak prowadzi. Słuchać się przypałka, rympałka. A Słuchajcie, jesteśmy w takim polu szczerym. tak, Marcin chciał mnie wpakować tam w te kleszcze. Na ale pewno. No, ja już mówię, dawno co bym ty, był. człowieku, dawaj na drogę. Ja już dawno bym normalnie. był w Kilin, gdybym się ciebie nie słuchał. Trasa prowadzi nas przez te paprocie. No, jak to na paprociach jest od groma kleszczy, także my jedziemy My tutaj nie lubimy kleszczy. asfaltami. Nie będziemy tutaj Nie. się w tą dżunglę wpieprzać. Niestety, ale Robimy mały musimy- detur. Tu już zaraz Kilin jest za 200 rogiem, metrów. także nie ryzykujemy. DNF, także Wracamy. jest dyskwalifikacja. Nie zrobimy badżera niestety. Wracamy. A jesteśmy w Kilin teraz na piwku. Zajdziemy jeszcze tutaj do Koopa i coś może zjemy sobie. Także godzinka przerwy w Kilin na zaopatrzenie, zjedzenie czegoś ciepłego, no i ruszamy dalej. Jak tutaj spędzimy godzinę, to będziemy mieli jeszcze 4 godziny jazdy za dnia. Mam obecnie nakręcone z domu 120 ton. Jeszcze 5 dyszek, kurde, no zobaczymy, nie? Czy może pociśniemy to, nie? Zobaczymy, ale Jak będzie jakaś fajna miejscówka na Lochleją, to tam może- się rozbijemy, nie? Żeby to był bikepacking, a nie nie chcemy ciśnięcie. też nie? przesadzać z tymi kilometrami. Bo Dokładnie, nie? nie ma No jeżeli sensu. tam dojedziemy do Ochranek, to będzie 170 dzisiaj, jest sporo. Prawda? Jesteśmy tak obładowani, że no już czuć trudy, nie? Tej wyprawy. Także dopijamy piwko, jedziemy gdzieś coś zjeść i spadamy. Ramenik, Kilin. Krzysiu, smakuje czy nie? Jeszcze nie wiem, na pewno. Wygląda znakomicie. Witam wszystkich serdecznie. Niedziela, godzina 8 rano.
Jesteśmy z Krzyśkiem w Glen Lyons. Tutaj spędziliśmy noc. Kawka już się powoli parzy. No jakoś za pół godziny będziemy ruszać. I teraz plan mamy taki, żeby dokręcić do Loch Ness. To jest 130 km stąd, sprawdziliśmy mapy. No ale to będzie takie, to jest ciężkie 130 km, będzie sporo podjazdów, do takich stromych. Głównie offroad. Głównie offroad, tak? Raczej tak. Na 90 km mamy Loch Lagan. Później za tym Loch Lagan zaczyna się ten Koriak Pass. To jest najtrudniejszy w ogóle odcinek na całej tej trasie. I było fajnie go kurczę przejechać całego. Później będzie taki mega długi zjazd, z tego co mapa pokazuje, aż do Fort Augustus i tam zaczyna się Loch Ness. No to będzie cel nasz. Być może nawet jeżeli będzie wszystko dobrze szło, po prostu zrobimy tak, że w nocy nawet będzie ciemno. Wtedy by zostało nam około 60 km na jutro. 60-70. Będzie trzeba też 30. sprawdzić, co nam zostanie tak naprawdę na poniedziałek. Jeżeli to będzie asfalt, to można... Nie, to jest ten Great Glen Way, to jest taki shooter wzdłuż Loch Ness. Glen Way nie jest z drugiej strony jeziora? Nie wiem, ale mi się wydaje, że ten Great Glen Way będzie jechać, wiesz? Wydaje, że z drugiej, ale no... W zasadzie to też może być. No i tam są dwa podjazdy takie, nie? Dobra. Mi się gotuje woda, także widzimy się później. Patrz jak pięknie. Dopiero wyjechaliśmy tutaj 100 metrów dalej spaliśmy, ale już się tutaj szutrowa zaczyna droga i podjazd ostry. Będziemy na górze tego podjazdu, później zacznie się zjazd aż do Loch Rannoch. Tam, gdzie był nasz maksymalny plan na wczoraj, ale stwierdziliśmy, że tutaj za dobra miejscówka, żeby ryzykować tam dojazd do nocy. Także zaczynamy podjazd. 2,4 km, 250 metrów w górę. Po śniadaniu, damy radę. No, jesteśmy po śniadanku świeżym. O, co pod górę to jest. Że tego nie widać na kamerze, ale czuć w nogach. W tym strumyku ukończyliśmy podjazd. Jesteśmy na dość dużej wysokości tutaj. Jakaś przełęcz to jest. Teraz nas zaprowadzi do Loch Rannoch. Ale pięknie. Mucha. Jest przepięknie. Piękny dzień. Kurczę, nic tylko jechać. Wow, tu jest bosko. I tak zjeżdżamy do Loch Rannoch, jeziora. Pfu. Tutaj też by było dobrze się rozbić. Dobra,
Ty, ale jakbyśmy robili odwrotnego Badgera, no to, nie, no tutaj to rewelka, nie? Ty, ale tutaj to biwi. Tylko bez toalety, ale... Mega. No mówię, biwi, nie? To będziemy tak odbijać. To jest mega. Ja sobie tutaj zrobię zdjęcie. Ale tu pięknie. Robię zdjęcie. Coś pięknego. Dojechaliśmy do Kuror Station. Tu będziemy chcieli sobie zrobić jakąś małą przerwę na regenerację, coś zjeść i pić kawkę. Fajnie tutaj jest. Tam Josh Reed spał w tej, nie? On spał. Na tym przystawiu. O. Uh-huh, but I'm just wondering, is it after Melgar? Or After, yeah. Yeah, I thought it must be, yeah, definitely, on your way down You can towards see it, you Fort can Augustus. view the both. Już po obiadku zjedliśmy sobie coś, wypiliśmy po piwku. Pozwaliśmy bardzo sympatyczną panią, która powiedziała nam o możliwości noclegu w takim boti na Goriak Pass. Myśmy mieli taki plan na maksimum, żeby to zrobić. Wiedzieliśmy, że będzie bardzo ciężko i będzie się łączyło z tym, że będziemy musieli jechać w nocy, ale to jest nasz główny cel teraz. Chcieli robić całego pasa, tylko jechać właśnie do tego boti. Lecimy, nie? Bo już jest późno, dosyć jest godzina 3.
Przyjechaliśmy. Przepięknie. Jedziemy tam. Miazga. Się autem nie da jechać. To już by ludzie kampowali. No przepięknie. O ja, ale tu ładnie. Plaża. Copacabana szkocka. Tak. Ja nie wiem, czy to nie jest Gdzie to największa była? w Szkocji piaszczysta plaża. Jeżeli chodzi o te wody, wiesz, śródlądowe. Nie? Problemem tej trasy jest to, a także jest zbawienie, bo jest przepiękna i taka nietknięta ludzką stopą, że od Kilin, czyli to co wczoraj byliśmy, mniej więcej w tej samej porze, praktycznie tylko w Coror Boty można było coś kupić. W Coror Station, przepraszam, Coror Boty. A tak to bierzemy wodę z rzek, jakichś strumyków rwących. No i teraz powoli nam się kończy, jest ciepło. Pijemy bardzo dużo dzisiaj. No i trzeba to napełniać. Wiemy, że na pewno do tego boty nie będziemy mieli żadnego sklepu. Także szukamy jakiejś rzeczki tutaj. Co dobra. Dupek. No i zaczynamy. Koryak Pass. 6 km długi podjazd. 418 metrów przewyższenia. O, ostro będzie.
nasze upragnione boty. Miejmy nadzieję, że jest otwarte w ogóle, czynne. Ale błociska tutaj. A jak nie, to załamka będzie. Jesteśmy zmęczeni tą dzisiejszą trasą. A tą przełęczą ostatnio. Ona nas wywaliła z energii. Zaraz zobaczymy, czy przywitamy się z gąską. Mamy nocleg. Hurra! Idziemy do środka. Zobaczmy, jak wygląda. Jest dwóch gości jakiś. Just tomorrow, so... Hiya. Yeah, hi. It's quite dark, but yeah, it will be very nice here. Witam serdecznie. Jesteśmy w Boti, godzina 9, poniedziałek rano, trzeci dzień wyprawy. Mieliśmy szczęście tutaj, że w zasadzie ona była prawie pusta. Spotkaliśmy tutaj Piotrka, Polaka, który jedzie też Badgera, tylko że w odwrotną stronę. Zaczął wczoraj rano. Nie nagrywałem tutaj nic wieczorem, bo już było dosyć ciemno i nic nie byłoby widać w tym Boti, jak tutaj wygląda. No teraz takie kilka kadrów Wam zaprezentuję. Bardzo fajnie się zdarzyło, że tutaj do Boti dojechaliśmy. Nie musieliśmy rozbijać namiotów. Zawsze to mieli zabawy rano. Pospaliśmy sobie do 8, ogarnęliśmy to wszystko, cały szpej w godzinę. No i już ruszamy w drogę. Dzisiaj ma być niestety jakiś ulewny deszcz około południa. Teraz już kropi. Także zapowiada nam się taki niezbyt fajny dzień, jeżeli chodzi o szczęście do pogody, ale no, nie kraczymy, nie? To może się uda. Zostało nam 78 km do Inverness, do mety. No i mamy na to 10 godzin, niecałe. Powiedzmy, że 8,5 godziny, tak? No to trzeba sprężać się, nie? No, chyba tak. To my kończymy. Cześć. Tak wygląda właśnie Boti. Teraz będziemy mieli taki długi zjazd do Fort Augustus, które widać tutaj w tle. Ale przepiękny widok. Wow. Loch Ness widać w oddali. Ciekawe, czy zobaczymy potwora. Dojechaliśmy właśnie do Fort Augustus i tutaj sobie jakąś przerwę zrobimy. Musimy zaopatrzyć się w wodę, bo jedzenie, bo już nic nie mamy. Ale może coś zjemy też ciepłego, takiego porządnego. I lecimy w drogę. Zostało nam 68 km. Ale będą takie dwa duże podjazdy. I droga będzie prowadzić wzdłuż Loch Ness. Jesteśmy z Krzyśkiem w przydrożnym Sparze. Zjedliśmy ciepłe jedzenie, fajnie mieli, nie? Sosy czy role. Co jesz w ogóle? Cheese and bean. Tak? Tak, już takie coś. A bułkę z boczkiem, będziemy suszyć później. Także szybki tutaj postój i lecimy Chyba dalej. Prawdopodobnie ostatni sklep przed końcem. Dlatego zrobiliśmy porządne zakupy. Także cały dzień. I lecimy dalej w trasę.
Za blisko. Nie złapię ostrości. Tutaj jesteśmy. Widzicie? Drum, 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 drum. Jak? Drum, 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 drum. A nie jedz tego sneakera. No tu jesteśmy. Nie, dobra. Drum, drum, Mamy drum. 4 godziny do odjazdu pociągu i jeszcze około 40 km do zrobienia przez góry, przez takie ujeby, co mieliśmy dotychczas, i podejmujemy decyzję, że jedziemy do Inverness asfaltem, bo my nie zdążymy na bank na pociąg. Ścinamy tutaj i po prostu teraz jesteśmy w Scottmeadzie. Weźmiemy sobie kawkę i po drodze się jeszcze chcemy wykąpać gdzieś w Loch Ness. Także odpuszczamy Badgera na tym punkcie. No niestety nie udało się. Troszeczkę nas zaskoczył, przynajmniej mnie zaskoczył dzisiejszy dzień. Nie przypuszczałem, że będzie taki czasochłonny i troszeczkę pokpiliśmy sprawę z dzisiejszym porankiem. Po prostu za późno wstaliśmy. Myśleliśmy, że skoro pierwszego dnia przejechaliśmy 160 km, drugiego 120 km, to teraz te 78 to będzie pikuś. No nie, właśnie tu nas zweryfikował czas, strasznie wolno szło, po prostu te wypychy spowodowało to, że mamy obsługę nieziemską w czasie. No i teraz po prostu jedziemy już asfaltem do Inverness. Szkoda, że się nie udało, kurczę, bo ten Badger nie będzie skompletowany, no ale jednak racjonalna decyzja jest taka, żeby zdążyć na ten pociąg, bo mamy na niego bilety, mamy rezerwację rowerową. Później już ten bilet by przepadł, byśmy musieli kupować nowe, szukać rezerwacji rowerowych, nie wiem, czekać na jakiś pociąg w ogóle z miejscami rowerowymi, a jutro do pracy idziemy, no także jedziemy asfaltem stąd. Nie ma. Decyzje o zakończeniu trasy mają także swoje konsekwencje, prawda? Tak jest. Zamiast górek będzie plazing. Swimming. Loch Ness. Mam nadzieję, że nie zostaniemy zjedzeni przez tego potwora, co? Jak myślisz? Złapiemy go i zjemy go na kolację. O, jestem głodny. Ja nie widziałem, że tutaj po lewej stronie jest jakieś jeziorko, a jechałem autem, tutaj wiesz. Patrz. Fajnie tutaj, nie? No jesteśmy na mecie, dworzec główny w Inverness. Mamy jeszcze 1,5 godziny do odjazdu pociągu, także tutaj się poszlajamy troszeczkę, pójdziemy sobie może na jakieś małe piwko i coś zjeść. No i później mamy chyba z 3 godziny ponad powrotu pociągiem do Glasgow z przesiadką w Perth. Także sporo czasu, będziemy dopiero późnym wieczorem w Glasgow po 22. Teraz jest godzina 17:25. O 18:52 mamy pociąg. No i po 22 jesteśmy gdzieś w Glasgow. Jeszcze będziemy musieli dojechać do mnie z 17 kilosków, ale podsumowanko małe. No szkoda, że się nie udało całego Badgera zrobić, na pewno. Musieliśmy tutaj shortcuta walnąć już na sam koniec. No ale troszeczkę zweryfikował nas ten dzień. Za późno staliśmy, nie mieliśmy zbytnio dużo czasu. Ja się nie spodziewałem takiego dnia. na nie? czas, to niestety, no ale... Ja szczerze powiedziawszy nie spodziewałem się, że ten Great Glen Way będzie taki upierdliwy. Naprawdę, tam szło ślamazarnie. To w ogóle nie była trasa rowerowa.
w dużej części, tylko po prostu tam było pchanie roweru, powolne zjeżdżanie, żeby się tam krzywdy nie Na zrobić. pewno było potrzeba trochę więcej czasu. No na to. dokładnie, no fajne to było, ale no niestety mieliśmy za mało czasu, żeby zrobić to do końca, dlatego stąd Musimy wrócić. dokładnie, w drugą stronę, dla widoków innych. Ale ogólnie trasa przepiękna, bajka, widoki, mieliśmy super pogodę przez cały czas. Dzisiaj w ogóle miało padać heavy rain przez cały dzień, 95% szans na opady, a praktycznie czasami od czasu do czasu lekko mrzy. Lekko gdzieś tam przykropiło, ale można nie uznać tego za deszcz nawet. No nie. Także no super wyrypa, świetnie się bawiliśmy, kurczę, naprawdę 3 dni bardzo fajnie spędzone. Szkoda, że nie zaczęliśmy w piątek, bo na pewno byśmy zrobili tego badżera całego, oryginalnego. Kosztem w sumie bycia mokrym. Więc Byśmy mieli wszystko przemoczone już na samym początku. Ale no, taką decyzję podjęliśmy w piątek, taką decyzję podjęliśmy dzisiaj, nie ma co tam roztrząsać. Jesteśmy zadowoleni z tego 3-dniowego wypadu i no i widzimy się później. Zapraszamy na kanał.